Samoloty są jednym z kluczowych środków transportu współczesnego świata. Zapewne każdy z Was chociaż raz w życiu odbył podróż samolotem. Do dalszej rodziny, na wakacje czy też w sprawach służbowych. Bardzo możliwe, że w trakcie takiej podróży zastanawialiście się, dlaczego w ogóle samolot unosi się w powietrzu. Na to i na kilka innych pytań w tym filmie poznacie odpowiedź. Tysiące lat przed pierwszymi samolotami człowiek marzył o wzniesieniu się w powietrze. Świadczą o tym takie elementy kultury jak dobrze znany mit o Dedalu i Ikarze, czy też słynne na cały świat projekty maszyn latających Leonarda da Vinciego. Jednak dopiero pod koniec XVIII wieku z pomocą wynalazku braci Montgolfier, balonu, człowiek po raz pierwszy wzbił się w przestworze. Pierwszy lot samolotu miał miejsce na początku XX wieku. Aeroplan nosił nazwę Flyer One i był pierwszą maszyną tego typu powszechnie uznaną za samolot. Jego konstruktorami byli dwaj bracia, Orville i Wilbur Wright, właściciele wytwórni produkującej rowery. Lot odbył się w 1903 roku i trwał zapierające dech w piersiach 12 sekund. Samoloty pasażerskie uzyskały kształt znany nam dzisiaj w latach 50. XX wieku. Pierwszym odrzutowym samolotem pasażerskim był brytyjski de Havilland Comet. Do seryjnej produkcji wszedł on w 1952 roku. Jednak samolotem, który prawdziwie zrewolucjonizował świat lotnictwa, był Boeing 707, czterosilnikowy samolot pasażerski dalekiego zasięgu. Mimo upływu ponad 60 lat wciąż pozostaje on w użyciu, głównie jako maszyna transportowa. Samolot unosi się w powietrzu dzięki sile nośnej. Gdy jej wartość jest większa niż wartość siły ciężkości, samolot odrywa się od ziemi. Siła nośna jest wynikiem różnicy ciśnień występującej pomiędzy górną a dolną powierzchnią płatu nośnego, czyli skrzydła. Powietrze opływa jego dolną część z mniejszą prędkością i większym ciśnieniem, natomiast górną z większą prędkością i niższym ciśnieniem. Dokładniej opisuje to zjawisko prawo Bernoulliego, z którym serdecznie zachęcamy się zapoznać. Na wartość siły nośnej mają wpływ m.in. prędkość przepływu powietrza, a więc prędkość samolotu, a także kąt natarcia, a więc kąt występujący pomiędzy skrzydłem a napływającymi na nie strugami powietrza. Żeby pokazać działanie siły nośnej, można przeprowadzić prosty eksperyment domowy. Wystarczy kartka papieru. Trzymamy ją w ten sposób oburącz, a następnie dmuchamy w jej górną część. Jak widzicie, kartka podnosi się, ponieważ po jej górnej powierzchni przepływa powietrze, wytwarzając lokalnie niższe ciśnienie. Natomiast na dole powietrze praktycznie w ogóle się nie porusza, występuje więc tam lokalnie wyższe ciśnienie. Działa zjawisko, o którym mówiliśmy wcześniej, opisywane przez prawo Bernoulliego. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu wiecie już, dlaczego samoloty, mimo iż są cięższe od powietrza, są w stanie się w nim unosić.